Pięknie, proszę pana. Możesz nagrywać. Powiedz więcej o tym aucie. To jest Datsun 260Z. Co było największym problemem? Cześć, z tej strony Daniel, Shining Garage. I ze mną jest dzisiaj Kuba z... Datsun Europe. Tak jest, Kuba. Witam Cię. Miło mi. Słuchaj, dlaczego my tu dzisiaj jesteśmy? Dlaczego my tu dzisiaj jesteśmy? Zaprosiliście mnie. Okej, zaproszony zostałeś dlatego, że zaczynamy wspólny projekt i pewnie dużo z Was Kubę kojarzy, bo robi takie fajne autka. Takie Datsuny. Datsuny. Fairlady. Tak. Mamy tutaj jednego i zrobiliśmy ciekawy projekt, ponieważ połączyliśmy Datsun Europe Datsun Europe z Shining Garage. Shining Garage. Chodźmy zobaczyć, bo rozlewamy właśnie pierwszą tutaj... Jezu, jakie to jest rzutkę. piękne! Nie no... Więc oficjalnie Kuba, wręczam. To już jest pełne? Tak, Ja! finalny produkt. Słuchajcie, IC Whisky Ceramic Detailer, czyli możecie go pewnie już kojarzyć, znać. Kuba, dlaczego to whisky? Dlaczego niezwykły? No, to był, że tak powiem, powód naszej współpracy. Jakby nie było whisky, to by nie była współpraca, rozumiem? Dokładnie, no to było jedno z podstaw tego, żeby to zrobić. Miało być whisky. I okazało się, że jest to możliwe. Jest to możliwe. Tylko informatywnie pojemności będą 500 ml oraz 150 ml. 150 jak od Kuby, tak od nas. Nie no, Będziemy czekaj. przygotowane dla Was w formie testerów. I już niebawem będą na stronie. Powinno być wielkimi Również literami napisane nie do spożycia. Tak. No tam są takie pewne tajne składniki, o których nie mogę mówić. No są. No właśnie miałem zadać to pytanko, czy jest tam coś dolane? No tak, a skąd myślisz, że whisky się bierze? No ja wiem skąd się bierze, ale nie wiem skąd się bierze w tym. Słuchajcie, a tu jest ogólnie bonus, nie? Bo wiecie jak droga jest whisky. Zdecydowanie taniej. Tak jest, ale na ryżu, czy na ziemniaku, czy na zbożu, czy na czym? To już wiesz. Spółki. Nie można wszystkiego, Spółki. Nie można wszystkiego mówić. Na myszy. Kuba, miałeś pytanie co do nazw, jakby co do produkcji i tak dalej. No miałem Co Cię pytanie, interesuje najbardziej na naszej co mnie interesuje. firmie? No na razie to ja tutaj jestem troszeczkę zaskoczony rozmiarem tego tutaj przedsięwzięcia, bo mi się bardzo podoba. Dużo tu miejsca macie. Tak. Dużo miejsca na fajne rzeczy. Ono tak... O, to jest świeża rzecz, prawda? Regały, magazyny, Jest, nowe. w sensie tak i nie. Mamy jakby nowe miejsce tutaj. Regały już, tego typu składowanie już było. Tylko się przenieśliśmy tutaj kawałek dalej, Żeby było więcej miejsca. żeby było po prostu lepiej. No I myślę, że się pięknie. udało. Co prawda filmik oraz zdjęcia, Nie oddają tego ogromu. dokładnie nie oddają. Na żywo jest moim zdaniem trochę lepiej, ale Jest rzeczywiście dużo lepiej. Znaczy nie wiem jak będzie na ekranie dużym, jakby im większy ekran, tym większa hala, ale na żywo jest jeszcze większa. Tak dużych telewizorów jeszcze nie ma. Tak jest. Więc tak, z tych ciekawostek, no to Nie no, mało piękna kto rzecz. wie, mało kto, no myślę, że dużo ludzi nie wie. Ogólnie cała ta fabryka tutaj jest w Gdańsku, czyli No właśnie, to miało być kolejne pytanie, gdzie się znajdujemy. Tak, Znajdujemy się w Gdańsku. Jesteśmy w Gdańsku. Każdy nas może znaleźć na Google'ach, internetach i tak dalej, więc również śmiało zapraszamy. I Shining Garage jest tutaj od 12 lat. 12 już? Tak. Kurczę, blaszka. 12 To ja lat. znam markę od 10 chyba. No to i tak długo w sumie. Całkiem, wydaje mi się, no. Używałem produktów, zanim ta współpraca zaczęła mieć miejsce, także tak, zdecydowanie polecam, ale pytanie moje miało być teraz kolejne, niewyreżyserowane. Ile buteleczek, nie wiem jak to przeliczacie, na minuty, godziny? To zależy jak nam się chce. Okej. Ile się inaczej? Rozlewanie to jest jeden proces, a oklejanie etykietu to jest drugie. W tej chwili się etykietuje. Wiesz co, możemy sobie, żeby nie kłamać, zobacz, możemy sobie wrzucić, Włączyć stoper? Włączyć stoper i nie będziemy tutaj gdybać.
Dobra, Włączam stoper, jest butelka oklejona, czyli jedziemy hop. ja myślę, że możemy zrobić w ogóle jeszcze inaczej. Zrobić jakiś mały konkurs. I to też nie jest reżyserowane. Okej, no nie, absolutnie nie. Powiemy, ile się robi w ciągu, powiedzmy, 30 sekund. Jak Tak. sobie policzymy za chwilę, bo to musimy oderwać nasze głowy od rozmowy, żeby to policzyć. Czy liczysz tak, czy włączyłeś od tego pierwszego? I generalnie potem wymyślimy, ile czasu ktoś Tak. sobie przemnoży. Jak kto pierwszy da dobrą odpowiedź pod filmem, to wyślemy mu jedną Dobra, butelkę czyli gratis. lecimy. Liczysz jedna? Dobra, żeby nie przyciągać, następne pytanie chyba. Następne pytanie. Teraz to ja się zająłem patrzeniem do butelki. To jest tak fajne. To jest tak fajny projekt. Nie no, projekt mi się strasznie podoba. Wypełnienie mi się strasznie podoba. No to jak to działa, to wiemy, no bo działa dobrze. Więc teraz trzeba znaleźć dużo ludzi. Więcej ludzi, którzy będą chcieli mieć to na półce. Ja na przykład będę Ja już mam, 30 sekund. tak. I napiszę do Ciebie, żeby nie zapomnieć od razu. Napiszę Ci. Tak. Napisałeś wiadomość. Czyli Dobrze. co, czyli oficjalnie konkurs, kto zgadnie ile butelek za 30 sekund jesteśmy w stanie wyprodukować. No Pierwsza poprawna odpowiedź. to Kuba mu wysyła z jakimiś Twoimi naklejkami. Oczywiście pakiecik, Pakiecik. gadżecików. To oczywiście, jak najbardziej. Poleci. Dobra. To co? My, Nie, no my skończymy daj mi jeszcze chwilę, poczekaj, bo to jest tak fajne, też jak to się kręci. Mi się to tak podoba. No dobra, i teraz produkt się tutaj ładnie okleja i jak wypełni się tutaj ta powierzchnia, to To już pakujemy. to jest stop. Maszyna W wie, sensie kiedy ona ma się zatrzymać, to tutaj jest z palca pani zatrzyma. W sensie maszyna się zatrzymuje, wiesz, już kończą się niedługo etykiety i jak one się skończą, To trzeba nową rolkę to dać. po prostu Okej. tak, to leci nowa rolka etykiet i kręcą się póki są etykiety. Ile no może- I z tego i- co wiem, to mamy ich dużo. Właśnie to chciałem się zapytać, ile ich jest? Dużo. To jest dużo. Jest, jakby nie jest to tak, cały ten nasz drop, myślę, że nie jest to współpraca limitowana, bo chcieliśmy stworzyć coś, co po prostu będzie fajne, ładne i Ładne jest. I z będzie zewnątrz i w ciekawe. środku, także grafikę mamy jakby co do samego tutaj Datsunika twojego, no to grafikę mamy od Ciebie, to już Tak. właśnie grafika została stworzona. tak no jest. i wspólnie ją gdzieś tutaj Przemyciliśmy, no. przemyciliśmy na etykietki. Ona została tam lekko jeszcze podkręcona, ale wiadomo, myślę, że efekt naprawdę jest spoko. Czyli wracając, to nie jest, że tak powiem, ten drop nie jest limitowany. Normalnie te butelki są w sprzedaży. One się tu będą kręcić. Idą do sprzedaży, Będą w sprzedaży, na tak, www.shinygarage.pl. Będą w sprzedaży jakby stałej, więc oczywiście zapraszamy. Jedna z ciekawostek jest, że tutaj poza językiem polskim i angielskim, które no są tak językami oczywistymi, tak, umówmy się, jest język, Japoński. tak jest. I Było to sprawdzane u 3 znajomych japończyko-amerykańskich, że tak powiem, ludzi, żeby pod kątem poprawności, bo oczywiście tłumacz Google zrobił pierwszą robotę, a potem korekty zostają naniesione przez prawdziwych szogunów. Kuba, czy ja już Cię stąd odciągnę? Nie, ja patrzę jak to się kręci. Dobra, idziemy dalej, bo będziemy tutaj... Ja mogę tu stać cały dzień, mi się to tak podoba. Dobra, czyli tak, O, tu się leje, dobrze. co do produkcji, wiesz wszystko, czy jeszcze coś Cię interesuje? Produkcji, magazynowania? Produkcja magazynowa. Magazynowanie, składowanie wysokie, super, dużo tego tu jest. Tak, O no. każdym z produktów byśmy mogli tutaj nakręcić 3 godziny Bo my pewnie. co, 1,90 m każdy z nas ma i jakby... No ja sięgam 2,55. A ty? Nie wiesz. Ja wiem, bo pamiętam jak przykręcałem coś na suficie, to mi zabrakło 5. I jakby stąd pamiętam do dzisiaj. Okej. Czy coś mnie na magazynie interesuje? Generalnie produkt wiemy jak się rozlewa, wiemy, że ma tajny składnik, Tak. wiemy, że etykieta jest fantastyczna, wiemy, że tu nam kamerzysta prawie się przewrócił. Dziękuję bardzo. Brak przejścia i weszliśmy, zobacz, da się. Piękny, nie, podoba mi się to. Chcę takie. Chodźmy dalej. Nie, oczywiście zostaniemy to otwarte. Tak, zostałem otwarty. Słuchaj, no piękne dzisiaj mamy okoliczności przyrody, przechodząc delikatnie w inny temat, bo co do produkcji, no to chyba wszystko wiem. Nie ma co zanudzać. No dobra, i słuchajcie, teraz tak, teraz trochę ja podpytam. To co teraz bo, ty? To, że mamy
tego Datsunika na etykiecie nie oznacza, Że nie mamy że Datsuna. nie mamy Datsuna. Proszę bardzo. Ja wpuszczę tutaj, proszę Państwa, ja dobrze, ja pierwszy idę. Jestem. Jest Datsun. Taka ciekawostka, on z nami będzie jeździł w tym roku. Będzie. Więc... Gdzie się pojawi? Gdzie go sobie zabierzecie? Już myślę, że to już jest impreza, która jest tak niedaleko, że możemy powiedzieć. Słuchajcie, Datsun się pojawi, no nie pierwszy raz jakby pomiędzy ludźmi. No tak, ale pojawi poza granicami się kraju, poza granicami. w tej formie tak, pierwszy raz. Super, czyli pierwszy raz w Ciechach, w Ostrawie, na Trojhali. 20... Jak to ładnie zabrzmiało z Twoich ust. Jakbyś wiedział, co mówisz. Jakbyś wiedział, co mówisz. Okej. Tutaj gdzieś, gdzie mam palec, to będzie data i jakiś link do tej imprezy. Przepraszam, nie pamiętam wszystkie. Ja też jestem słaby w daty, zawsze to pomieszam, zawsze. No i Kuba, to jest pytanie właśnie. To jest trudne pytanie, bo w sumie ty nie wiedziałeś. Bierzemy go do Pragi? Znaczy zabrać możecie, to już jest problem żaden. Pytanie, czy ja się fizycznie... będziesz z nami, To jest taki okres w ciągu roku, Nie będziemy że... mówić szczegóły, wiesz, co to za impreza, No impreza. nie, to generalnie możemy sobie zostawić to jakiś na tam później, jak najbardziej. To po Ostrawie. nutkę tajemnicy. Tak, pojawimy się tam razem. No. Super. No dobra. Kuba, Siadamy? siadaj. Dobrze, siadam. Kuba, czy ty masz jakby jakieś jeszcze pytania, bo wiesz, bo my tutaj się poruszamy tak naprawdę w firmie codziennie i kręcimy się koło tych butelek i produktów codziennie i tak naprawdę dla nas jakby jest to no mniej ciekawe, tak? Cała produkcja, cały ten proces jakby powstania produktów, ale czy jeszcze coś jest ogólnie dla Ciebie ciekawego, co tutaj się dzieje i wiesz, zawsze chciałeś wiedzieć albo się dowiedzieć, mam nadzieję, że będę znał odpowiedź. Robicie wszystko tutaj na miejscu, Tak, od A do Z. tak. Jakby całe powstanie produktów pod kątem nawet jakby składu produktów i jakby laboratoryjnych rzeczy, przepraszam, Ależ proszę. są robione tutaj. Okej, czyli testy jakiekolwiek, czy produkt dobrze, czy niedobrze, czy jak dodajecie nowy zapach, kolor, Wszystko przechodzi. smak. To już tam każdy co lubi, Dokładnie. ale generalnie tak. A nie, wszystko jest tutaj na miejscu, laboratoryjnie sprawdzane. Nawet tutaj, gdzie siedzisz, no to siedzisz, stoisz, to tu jest, że tak powiem, w naszym miejscu testowane wszystko i dopiero wtedy idzie do sprzedaży. Ale znowu, cały jakby no magazyn, wszystko mamy tu, więc tak naprawdę od A do Z. Etykiety oczywiście robimy sobie sami, projekty etykiet właśnie typu... Tak, no projekty tak, ale jakby produkcja etykiety jest zewnętrzna. Nie, to już no tak. tak, no wiadomo, no bo to jakby nie jest wasz biznes, nie jest bardzo wasz trudny core. temat. Tak samo no, to nie jest żadna tajemnica, produkcja oczywiście butelek, które tak z ciekawości mają u góry gardła już nasze logo. Nie? Czyli też są gdzieś tam personalizowane pod nas. No i to też jest jakiś tam fajny akcent, który na co można sobie pozwolić tylko i wyłącznie robiąc duże rzeczy. Tak. Skromnie mówiąc tak. No dokładnie. Czyli naprawdę no, możemy powiedzieć szczerze, że 100% jest robione tutaj. Myślę, że bardzo mało firm stosunkowo może coś takiego powiedzieć, bo z reguły teraz często, gęsto jest wiemy jak jest. Więc ale też my się tego chcemy trzymać, to jest bardzo ważne. Bardzo mnie to cieszy, że to powstało i powstaje w Gdańsku. No. Tak. No, mimo inne, też myślę, że tego typu współpracy właśnie z Tobą też masz właśnie tutaj, będziemy niedługo u Kuby. Zapraszam. Masz miejsce w Gdańsku i też jakby lokalne firmy, nie tylko polskie, ale europejskie, gdzieś chętniej z nami współpracują i chcą współpracować, no bo są gdzieś tam na podobnym levelu, tak? I ten rynek, myślę, że jest się zazębia zdrowe gdzieś trzymać to gdzieś między swoimi po prostu wszystko. Spoko. A takie pytanie, to mnie teraz naszło. Oczywiście nie w produkcie, który został wypuszczony na rynek, ale największe zdziwienie bądź taki w cudzysłowie fuck up, który przy mieszaniu produktu, że nie wiem, coś głupiego się zadziało z produktem. To się wytnie, ja wiem. Wiesz co? Tak, zdarzają się oczywiście, to myślę, że... Znaczy no po to jest laboratorium, po to są testy i jakby cały development, Największy produktu. problem jest, jak chcesz przedobrzyć. Nie. Czyli chcesz przedobrzyć z zapachem, z kolorem, z jakąś intensywnością i teraz załóżmy, za dużo piany, za mało piany. Tak, testujemy powiedzmy produkt, nawet tą pianę, tak? Testujemy tutaj produkt i on jest bezzapachowy, bezkolorowy, bezbarwnikowy i bez niczego i on świetnie działa.
naprawdę jesteśmy zadowoleni. No ale wiadomo, robimy fajnie jak krok coś dalej, pachnie, no. robimy krok dalej, dodajemy jakiś zapach albo jakiś składnik, który gdzieś tam bije z składnikami, no. które właśnie tak naprawdę mają robić to, co mają robić, czyli z reguły myć to auto jakimś sposobem. No i ten efekt, czyli to działanie produktu się obniża. Okay. No i musimy wrócić do tego... Bądź znaleźć substytut dla danego Ale tak naprawdę zapachu, no. teraz już na tym etapie po tylu latach, żeby się zdarzały jakieś takie fuck-upy w produkcji, już pomijając właśnie składu, no to raczej nie, czasami coś spadnie, nie spadnie, wiadomo, jakby na magazynie coś się wyleje, rozleje, ale tak to już myślę, że udało się zniwelować 90% wszystkich tego typu rzeczy. No fantastycznie, czyli jedyny fuck-up, jaki może się zdarzyć, to jest jakaś literówka na etykiecie Max. Tak, no etykiety są... Nie mówię, że się zdarzyła, bo ja nic nie znalazłem, chyba że w japońskiej u nas wersji. chyba nie, ale wiesz co, nie, zdarza się, na pewno jest... My teraz dystrybuujemy praktycznie na całą Europę i języków jest dużo. Ja nawet nie będę się domyślał, tak, bo z ciekawości, no to ostatnio robiła się etykieta z językiem kaszubskim. O, to ciekawe. Tak, teraz jest etykieta z językiem... Na tapecie jest kaszubski ostatnio dość mocno generalnie i cała tak, historia. była robiona na zlot, teraz jest japoński. No, każdy język ma to swoje. Jeżeli to nie będzie po prostu tłumaczył native, to zawsze może być jakiś błąd. Nawet native jak będzie tłumaczył, może być błąd. To jest rzecz ludzka, na szczęście. Bez jakby w każdych nowych rzeczach, w każdym nowym projekcie po prostu człowiek się uczy na błędach. Oczywiście. I myślę, że tutaj śmiało możemy powiedzieć, że tym, że się uczymy na błędach i no nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. No. Tak, jakby od zawsze prawidło powiedziane działa i będzie działać. Czy ja mam jeszcze jakieś pytanie? Słuchaj, to teraz może ja zapytam. O nie. Bo ja cały czas patrzę na to auto i ja jakby mniej więcej wiem, co to jest. Bo to nie jest... No no z wyglądu to już dużo może tutaj jakby powiedzieć, ale to nie jest typowy Datsun. Typowy zupełnie nie jest. No. Bo to z Datsuna mało zostało, ale dużo. Co tu się dzieje z tym autem? Jaki był w ogóle zamysł? Kiedy to powstało? Powiedz więcej o tym aucie. Mamy tyle pamięci? Dobrze, słuchaj, zamysł tego pojazdu. To auto było wyprodukowane w Japonii w 1977 roku i trafiło na rynek belgijski w Europie. Czyli to jest Datsun 260. Dokładnie to. To jest Datsun 260Z z 1977 roku końca i z racji tego, że w Europie sprzedawano tylko 260, to zostało to pociągnięte do końca produkcji. W Stanach już w 1975 roku weszły 280Z, a w Europie sprzedawali je pod logotypem 260. Jeździł tym ktoś, nie znam historii tego, kto to pierwszy kupił, ale zostało w Belgii, jeździło w Belgii, zostało zakupione przez mojego kolegę i kiedyś, 7 lat temu zgłosił się, że chciałby to uturbić. Jakby klient jako klient. No i zrobiliśmy to dla niego. Przyleciał samolotem, wsiadł w auto, w klapkach. To auto było totalnie wygłuszone, wybebeszone ze wszystkiego. I po pierwszych 100 kilometrach stopił sobie te klapki. Tak tam ciepło było. Bo wydech szedł przy samej podłodze, która była bardzo cienka. I klapek został tam, gdzie go trzymał przy gazie, na zawsze. Potem zostało to dywanami, że tak powiem, wyłożone i już jest fantastycznie w tej kwestii, ale do czego zmierzam? W Belgii się zmieniły przepisy 3 lata temu i niestety klasyki muszą być klasykami i nie mogą mieć modyfikacji, które nie były w danym tego nie wiedziałem, ale... w czasie. Czyli możesz sobie zmiany zrobić, ale raz na 2 lata oni mają przegląd techniczny i jak nie przejdziesz przeglądu, a nie przejdziesz, bo masz układ wtryskowy, a powinny być gaźniki. Masz turbo, nie było turbo w serii, więc... Czyli następny kraj, który nam tutaj ułatwia całą sytuację. Tak jest. Także no niestety musiał albo wrócić z mocą w dół, czyli zwrócić do układu... A ile on ma w podstawie? Ci miał wtedy? 150 koni, niecałe 140 parę. A ile miał w tej pośredniej części? W pośredniej części, jak był za czasów belgijskich, to po uturbieniu w pierwszej wersji miał koni 350. Co już było całkiem fajnym wynikiem na 8 lat temu, bo to auto ważyło wtedy 970 kg.
Czyli teraz trochę przytył, bo... Przytył, bo wyjechała ciężka skrzynia z BMW. 8 HP. I trochę mocy doszło. To myślę, że nie tylko mnie, ale wszystkich interesuje. To jest pierwszy Datsun na świecie ze skrzynią 8 HP, połączony z silnikiem L28 seryjnym, bo 8 HP czy inne automaty z BM-ki już w Datsunie się pojawiły w Skandynawii rok, 2 lata temu, ale połączone z innymi zespołami napędowymi. Pytałeś mnie o fuck-upy, nas, jakby Shiny. Na pewno tutaj były jakieś fuck-upy. One się pojawiały non-stop, także to jest. A największa, co było najtrudniejsze dla Ciebie? Bo to jest budowa dosyć specyficzna, tak jak mówisz, jest to jedyne auto tego typu na świecie, więc... No skromnie można powiedzieć, że z tą skrzynią jakby... W tym połączeniu... Zawsze możesz dodać, że jest coś jedyne na świecie, wiadomo, w tym malowaniu jest jedyne na świecie. Tak. Jakby z tymi feldami... No na pewno jak całość, no to raczej też jest, na pewno jest w tym zestawieniu, dokładnie. Tak, no. tak. Co było największym problemem? Poza aspektem finansowym? Nie, to nie gadajmy o drobiazgach. To i poza czasem na development, to Ci powiem, że największym problemem było, teraz jest największy problem, walka z ciepłem pod maską. Bo jeżdżąc tym autem w takich warunkach, jakie są teraz, czyli jest w miarę ciepło, jeszcze nie mamy pełnego lata, ale jest już ciepło, to stojąc w korkach i jak to pod maską się kotłuje, to jest tam tak gorąco, że butnika się dotknąć nie da, nie? A że niestety te silniki z lat 70., a tak naprawdę to jest konstrukcja lat 60., kolektor sący jest zaraz nad kolektorem wydechowym, czyli całe turbo podgrzewa nam wszystko, co jest powyżej. Super. Więc to jest wielka walka i to wszystko jest jeszcze po stronie kierowcy. No oczywiście Japończyki zrobiły pod siebie, bo siedzieli po drugiej stronie. I mieli wszystko daleko od siebie. Tutaj wszystko idzie wokół kierowcy i tak naprawdę jesteśmy oplatani układem wydechowym i całym turbo i wszystkim tak dalej. Więc jeżeli w środku jest ciepło, to pod maską jest jeszcze cieplej. I to jest teraz moment w tym roku, na tym się najbardziej skupię, żeby to auto, żeby to zniwelować te temperatury pod maską. Widzę, że tam jest jakaś, po polsku klatka? Rollbar. Tak, jest rollbar. Czyli rollbar można w polsku też jakby jest używany ten slang? Tak, dokładnie. Jest w Polsce używany ten slang i w Polsce, w Gdańsku, a bardziej w Sopocie jest też produkowany ten rollbar. O, super. Tak, czyli znowu firma lokalna i to mi się podoba, bo bardzo dużo tej robisz części będziemy w następnym odcinku. To już trochę tutaj Wam mogę... Zaspoilerujesz? Już zaspoilerowałeś wcześniej, ale teraz po raz drugi. Powtórzę, bo to jest... bo cieszę się na ten wyjazd, czyli zobaczymy się u Kuby w jego siedzibie. I bardzo, bardzo fajną rzecz robi Kuba, czyli części, które gdzieś są dostępne mniej albo w ogóle praktycznie, to gdzieś też produkuje i z reguły to są części, które są produkowane tutaj w Europie, w Polsce. To jest jakby super, ponieważ... To po pierwsze nakręca gdzieś tutaj cały po prostu ten polski rozwój jakby automotive. To po pierwsze, a to nie są aż takie ilości, żeby go może jakkolwiek dźwignęły, wiadomo, ale zawsze chętnie współpracuję z polskimi firmami ale i to z też dzięki wykonawcami. takim projektom przede wszystkim to są małe firmy, domyślam się, mniejsze raczej zdecydowanie, i się rozwijają po prostu przez to, tak? Bo dokładnie. Już tylko, że robią coś, co zupełnie jest jakby robione od zera i mogą pokazać te części, bo dla tych firm to jest, domyślam się, że Datsun jest jedna z wielu, wielu marek aut, do których mogą jakieś części zrobić. Oczywiście, mogą zrobić wszystko, tak naprawdę to jest jakby ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. Tak, dużo w większości o tych częściach tych rozmawialiśmy tematów, właśnie, ale to na później. Czyli tu mamy wszystko części praktycznie, ty sobie wszystko składasz tutaj, oczywiście masz zaprzyjaźnione firmy, które oczywiście, się zajmują... Jeżeli chodzi o komputer, strojenie czy poskładanie silnika, to mi robi to Kamil w Warszawie, KMS Engine i tam też jest wszystko strojone przez Kamila. Jeżeli byś chciał, możesz go zalokować, myślę tutaj gdzieś. Lokuję, Kamil, KMS. Okej, dodamy linka. Także tak, u Kamila to wszystko jest, że tak powiem, w sumie wisienka na torcie zawsze, czyli zrobienie kabelków, podpięcie komputera i wyklikanie tego, żeby to przenosić na asfalt. W tej chwili auto generuje 410 koni bodajże i tam niecałe 600 Nm na tylną oś. Przy tej masie teraz jest jakieś 1100 kg z racji skrzyni, całego rurowania, interkulerów i całej reszty. I rollbar doszedł też i parę... Jednego konia na 3 kg, jeśli dobrze liczę, mniej więcej. Tak umiesz szybko liczyć? Zobaczymy, kto umie szybko liczyć przy produkcji etykiet. I to tak, jak to tak wychodzi, to tak jest. Nie przeliczałem kilogramów na konie. Ale koni było więcej wcześniej, to nie ma sensu.
Było 650 N w finale, przy 1.6 bara bez sensu katować motor, jeszcze byłoby cieplej pod maską. Ty, a ile pali? Nie wiem. Ile wlejesz? Ile wlejesz, to jest standardowa odpowiedź, ale za każdym razem jak się gdzieś widzimy ostatnimi czasy przy naszych spotkaniach To jest akurat, dolany po prostu. to po prostu trzeba zalać trochę i potem dolać tyle samo trochę. Setkę? No. Ci tutaj 98? 9,5, bo mam E10. Paliwo teraz nowe i ono jest takie smaczniejsze dla silników. Na takim było strojone. Po co? Okej. To jakby tu nie chodziło o maksowanie tego zestawu, bo to nie o to zupełnie w tym aucie chodzi. Tutaj tak jest za dużo. W sensie zapas pewnie jeszcze jest, nie? No Tutaj... nie dużo jest zapasu. I tak tutaj jest strysk alkoholu, żeby obniżyć temperatury i tak dalej, ale to bardziej jak prewencyjnie niż po to, żeby dodawać koni. I zbicie GT w dół. Ale poza tym to tutaj alkohol mamy w aucie, alkohol mamy w produkcie, także wszystko się zgadza. Miałeś nie mówić, no. Jeszcze w bagażniku oczywiście, no gdzie indziej. Dobra. Słuchajcie, myślę, że za nami jest pierwsza część, czy w ogóle wprowadzenie tak naprawdę. Wprowadzenie, ja się wprowadziłem do Was, nawet wzbudziłem alarm, przepraszam. Tak. Nie wiem, czy to zdążyliśmy nakręcić, ale Alarm poszedł. pierwszy co przyjechał Kuba Dzięki i Kali, super, świetnie wystrojone, przepalone wachy, obóz, działa. no. Zdążyliśmy jakby anulować wyjazd strażaków, ale Było blisko, no. Tak. Już chłopaki jechali tam po rurach w domu. Kuba przyjechał, zrobił zamieszanie i bardzo dobrze, bo o to w tym wszystkim chodzi. Tak, już Przede wyjeżdża wszystkim zaraz, z tym tak. projektem, tak. No i już możesz spadać, nie? Dokładnie. Dobra, czyli my mamy, jeszcze wracając do tego wszystkiego, Dużo nowych pomysłów i dużo nowych fajnych rzeczy, pomysłów. które będziemy chcieli robić. Zobaczymy, jak to zażre, no. zostaw... Ale ja nic nie mówię, no. Chodzi mi o to, że zatankujemy auto i pojeździmy sobie po mieście, Oczywiście. Teraz tak, no myślę, że na pewno warto się przejechać, więc przejedziemy się. No czemu nie? I tak naprawdę sumując to wszystko, wzięliśmy pomysł Kuby, z którym ja osobiście też się znam wiele lat. No, zdarzyło nam się gdzieś tam przeciąć nasze drogi, no. Tak, spotkać. I na podstawie tego Twojego projektu zrobiliśmy wspólny projekt, więc Ja się jaram oczywiście strasznie. zapraszamy do jakby testowania, do kontaktu z nami. Myślę, że to jest też dobry czas, żeby tutaj powiedzieć, spuściamy kampanię. 200 zł zakup w naszym sklepie shininggarage.pl. Dostajecie 150 ml oto naszego wspólnego tutaj produktu gratis. I również Kuba będzie miał do dyspozycji, tak naprawdę z jego ręki będziecie mogli jakby produkt dostać. Zawsze. Jeżeli będziecie zamawiać gdzieś tam części właśnie na Datsuny. No i z stałej sprzedaży będzie produkt 500 ml. Oczywiście jakieś linki, nie linki będą do dyspozycji, więc znowu produkt będzie, jeszcze raz podkreślam, do stałej sprzedaży, więc nie musicie się spieszyć, na spokojnie, nie jest to Ale powinniście. oferta limitowana. No bo ten pierwszy drop myślę, że pójdzie szybko, więc Liczę na to. tak, spieszcie się. Okej. No i następne wideo to znowu podkreślam, będziemy już kręcić u Ciebie. No, może jakieś przebitki będą, jak przejedziesz się tym autem. Może się przejedziesz, może nie. Cieszę się na to. Musisz się nauczyć nim jeździć, no bo musisz nim wjechać na lawetę, nie? No, tak jakby zobaczymy, jak to ten. Najwyżej spoiler, wiesz, gdzieś tam będziemy Ci później doklejać. I widzimy się u To Ciebie. teraz w przebitkach jakieś zdjęcia wlecą. Tak, pak. Daniel za kierownicą i Zdjęcia. ciak, widzimy się u mnie, no. Widzimy się u Ciebie, gdzie pogadamy o... Także nie żegnamy się, widzimy się zaraz. Czyli dziękuję bardzo. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować, obserwować. Rozkręcamy znowu kanał na YouTubie, Instagram. O, fantastycznie. Kuba. Ale o tym wszystkim powiem. Nie, żegnamy się. Możemy się pożegnać, ale to wytniemy, bo się nie żegnamy, bo się pożegnamy u mnie. Tak jest. Dzięki bardzo. Trzymajcie się, na razie. Peace.